Druga połowa XVI wieku. Muldański kraj. Nie miał za sobą wielkich dynastii, złotych komnat, orszaku dworzan ani błogosławieństwa sułtana. Miał za to szablę, garść wiernych kozaków, legendę silniejszą niż papierowe prawo do tronu i przydomek, który brzmiał jak zapowiedź przemocy. Podkowa. Mówiono, że potrafił zginać końskie podkowy w dłoniach. Mówiono, że był tak silny, iż monety pękały mu między palcami. Mówiono też, że był kimś więcej niż zwykłym wataszką, że miał krew gospodarów mołdawskich, że był bratem lub krewnym zamordowanego władcy, że Bóg, step i lud mołdawski wyznaczyli go do jednej misji – wyrwać Mołdawię spod wpływów Osmanów. A potem, pewnego jesiennego dnia 1577 roku, ten człowiek przekroczył Dniestr, wkroczył na multański szlak, nie jako poseł, nie jako najemnik, nie jako zbieg, ale jako pretendent do tronu. I przez krótką chwilę historia naprawdę zadrżała, bo Iwan Podkowa, kozak z pogranicza, został gospodarem Mołdawii. Jak to się stało? Musimy przenieść się na południowo-wschodnie rubieże Europy XVI wieku. Mołdawia była wtedy krajem pięknym, bogatym i nieszczęśliwym. Leżała między potężnymi sąsiadami – Rzeczpospolitą, Imperium Osmańskim, Siedmiogrodem i Wołżczyzną. Każdy chciał mieć tu swoje wpływy, każdy chciał kontrolować gospodara. Każdy rozumiał, że kto trzyma Mołdawię, ten trzyma bramę między światem chrześcijańskim a osmańskim południem. Dla sułtana Mołdawia była wasalem, dla Rzeczpospolitej buforem, dla kozaków drogą ku sławie, łupom i wielkiej polityce, a dla samej Mołdawii Mołdawia była tronem, na którym trudno było usiedzieć. Gospodarowie zmieniali się często, jedni kupowali władzę w Stambule, inni szukali pomocy u Polaków, jeszcze inni próbowali grać na kilka stron naraz, ale taka gra kończyła się zwykle krwią. Na tym tle pojawia się postać Piotra Kulawego, gospodara wspieranego przez Turków. Nie był władcą, który porywał tłumy. Dla wielu Mołdawian był symbolem zależności od porty otomańskiej. A gdy ludzie tracą wiarę w legalnego władcę, zaczynają słuchać legend. I właśnie wtedy na pograniczu nadchodzi człowiek, którego imię miało rozpalić wyobraźnię. Iwan Podkowa. Nie wiemy o nim wszystkiego i to właśnie czyni go postacią tak filmową. Nie znamy dokładnie jego pochodzenia, nie znamy jego młodości, nie wiemy w ilu bitwach wcześniej walczył i ilu ludzi posłał na tamten świat. Ale wiemy jedno, w drugiej połowie XVI wieku był człowiekiem, którego słuchali kozacy. A kozacy nie słuchali byle kogo. Na dzikich polach autorytet nie rodził się z herbu. Nie wystarczyło powiedzieć, mój ojciec był możnym panem. Tam liczyło się to, czy potrafisz prowadzić ludzi na wyprawę, czy umiesz dzielić łupy, czy nie pękniesz, gdy z mgły wyłoni się tatarski czambuł lub turecki oddział. Podkowa musiał mieć w sobie coś, co przyciągało, może siłę, może charyzmę, może bezczelność, a może wszystko naraz. Według tradycji miał przydomek od podkowy, symbolu siły. W opowieściach urastał do postaci niemal legendarnej, ale w polityce sama legenda nie wystarczy. Potrzebne było jeszcze prawo. Więc Podkowa twierdził, że jest spokrewniony z dawnym gospodarem Mołdawii Janem III, zwanym Srogim lub Okrutnym. Ten sam Jan był wasalem osmańskim, ale wpadł w niełaskę sułtana. Cóż, zakończył życie rozerwany przez 4 wielbłądy. Oczywiście z rozkazu sułtana. Jeśli Podkowa podawał się za jego krewnego, to nie jest bunt, to powrót prawowitego pana. Czy rzeczywiście miał takie pochodzenie? Tego nie wiemy. Ale w XVI wieku władza często należała do tego, kto potrafi przekonać ludzi, że ma do niej prawo, a potem utrzymać to prawo szablą. Podkowa miał jedno i drugie. Opowieść o królewskiej krwi i kozaków gotowych iść za nim przez Dniestr. I tu pojawia się prywatny kapitał, który reprezentuje niejaki Kopycki. Kto wyłożył jeszcze kasę, tego nie wiemy.
Jesienią 1577 roku Dniestr staje się granicą nie tylko między ziemiami, ale między zwykłą awanturą a wielką historią. Podkowa rusza na Mołdawię. Towarzyszy mu około 1000 kozaków zaborowskich. Nie jest to ogromna armia. Nie jest to potęga, która mogła równać się z wojskami sułtana, ale to oddział szybki, zdeterminowany, przyzwyczajony do ryzyka i działań z zaskoczenia. Takie wojsko nie idzie po spokojne zwycięstwo. Takie wojsko idzie po cud. Po drugiej stronie czekał Piotr Kulawy, gospodar Mołdawii, władca, który wie, że utrata tronu w tej części świata może oznaczać coś znacznie gorszego niż polityczną porażkę. Może oznaczać śmierć. Mołdawia zaczyna wrzeć. Jedni widzą w Podkowie awanturnika, drudzy wybawcę, jeszcze inni narzędzie w rękach sił, których nie do końca rozumieją. Ale historia rzadko pyta wszystkich o zdanie. Podkowa uderza, jego ludzie przesuwają się szybko, wykorzystują zaskoczenie, wchodzą w kraj, gdzie władza gospodara jest krucha, a lojalność możnych zależy od tego, kto jutro będzie silniejszy. I wtedy dzieje się rzecz, która jeszcze kilka miesięcy wcześniej mogłaby brzmieć jak pijacka opowieść przy ognisku. Piotr Kulawy traci kontrolę, Podkowa idzie na Jassy, a Jassy to nie jest zwykłe miasto, to serce Mołdawii, to stolica, to miejsce, w którym pretendent przestaje być tylko watażką, a zaczyna być władcą. Kiedy Iwan Podkowa obejmuje władzę, przyjmuje imię i tytuł władcy, nie występuje już tylko jako kozak, nie tylko jako dowódca wyprawy, występuje jako Jan wojewoda, gospodar Mołdawii. Wyobraźcie sobie tę scenę. Sala w Jassy, mołdawscy bojarzy patrzą na człowieka z pogranicza. Niektórzy kłaniają się z przekonania, inni z obawy. Jeszcze inni tylko czekają, aż wiatr historii zmieni kierunek. Podkowa stoi przed nimi. Być może wciąż bardzo przypomina wodza wojennego niż monarchę. Może ma na sobie zbroję, w której czuć jeszcze dym i koński pot. Może jego dłonie, te same, które według legend zginały Podkowy, teraz dotykają znaku władzy. A w tej chwili spełnia się sen niemożliwy. Kozak zostaje panem Mołdawii. Ale jest to sen zbudowany na prochu. Bo przeciw Podkowie natychmiast występują siły większe niż on sam. Piotr Kulawy nie zamierza pogodzić się z utratą tronu. Turcy nie zamierzają tolerować na mołdawskim tronie człowieka, który wdarł się tam z pomocą kozaków. Stefan Batory, król Rzeczypospolitej, również ma problemy, bo kozacy formalnie działają z ziemi, które dotykają wpływów Rzeczypospolitej, a sułtan może zapytać, czy to wasz człowiek, czy to wasza wojna. Albo go usuniecie, albo armia osmańska wejdzie w granice Rzeczypospolitej. A Batory nie potrzebował wtedy wojny z Imperium Osmańskim. Nie potrzebuje pożaru na południowej granicy. Nie potrzebuje kozackiego watażki, który z własnej szabli robi politykę międzynarodową. I właśnie tu zaczyna się tragedia Podkowy. Bo zdobyć tron było trudno, ale utrzymać go prawie niemożliwe. Panowanie Podkowy trwało krótko, bardzo krótko. Można powiedzieć mgnienie historii, miesiąc, może nawet mniej w realnym sprawowaniu spokojnej władzy. Ale ten miesiąc wystarczył, by jego imię zapisało się w pamięci. Był człowiekiem wrzuconym na tron w sam środek burzy. Z jednej strony musiał udowodnić Mołdawianom, że jest prawdziwym władcą, z drugiej musiał pilnować kozaków, którzy nie przyszli tu dla dworskiej etykiety. Z trzeciej musiał patrzeć na horyzont, gdzie zbierały się siły jego wrogów. A wrogowie mieli czas, pieniądze i polityczne zaplecze. Turcy potrafili czekać, Piotr Kulawy potrafił wrócić, Batory potrafił kalkulować. Podkowa miał głównie odwagę, a odwaga bywa wielka, ale nie zawsze wystarczy przeciw dyplomacji imperiów. Podkowa zostaje zmuszony do opuszczenia Mołdawii. Jego wielka awantura kończy się tak, jak często kończą się wyprawy ludzi zbyt odważnych na własne czasy – ucieczką. Kozak czyści skarbiec Jassy i z łupem wraca na tereny Rzeczypospolitej. Ale to nie jest ucieczka tchórza, to odwrót człowieka, który rozumie, że przeciwko niemu układa się mapa całego regionu. Może myślał, że jeszcze wróci, może wierzył, że zbierze nowych ludzi, może sądził, że jego legenda dopiero się zaczyna, może myślał, że zebrane bogactwo otworzy mu drogę do polityki. Ale legenda potrafi być zdradliwa, bo im głośniejsze imię, tym trudniej zniknąć.
Podkowa naiwnie spodziewał się azylu na terenie Rzeczypospolitej, ale Rzeczypospolita dba o swoje interesy polityczne. Zostaje pojmany, dla Osmanów człowiekiem, którego trzeba usunąć, dla Batorego problemem politycznym, który może kosztować pokój na południu. A królowie, nawet wielcy, czasem muszą wybierać nie między dobrem a złem, lecz między niebezpieczeństwami. Stefan Batory wybiera rację stanu. Iwan Podkowa zostaje skazany. Miejscem finału będzie Lwów, rynek, ratusz, tłum. 16 czerwca 1578 roku Lwów. Miasto handlu, wielokulturowych ulic, kupców, duchownych, żołnierzy i plotek. Tego dnia tłum gromadził się na rynku. Przychodzą ludzie ciekawi, przychodzą tacy, którzy słyszeli legendy. Przychodzą ci, którzy chcą zobaczyć śmierć człowieka, o którym mówiono, że zginął Podkowy. Na miejsce egzekucji wchodzi Iwan Podkowa. Kat podnosi miecz. Przez chwilę trwa w bezruchu. Patrzy na Iwana Podkowę i nagle opuszcza ostrze. Nie potrafię. Na rynku przechodzi pomruk zdumienia. Najpierw cichy, potem coraz głośniejszy. Ludzie unoszą głowy, przepychają się, szepczą. Na szafocie zaczyna się nerwowa rozmowa. Padają rozkazy, ktoś przeklina, ktoś wskazuje na pień. W końcu miecz przejmuje inny człowiek. Kozak podwładny skazańca. Zapada cisza. Miecz spada. Tak kończy się życie Iwana Podkowy, ale nie kończy się jego legenda. Podkowa przegrał. Nie utrzymał Mołdawii, nie zbudował dynastii, nie zmienił układu sił w Europie Wschodniej, a jednak został zapamiętany. Dlaczego? Bo jego historia dotyka czegoś głębszego niż sama polityka. To opowieść o człowieku z pogranicza, który wszedł w świat monarchów i sułtanów. O kozaku, który pokazał, że step może wydać nie tylko rabusiów i najemników, ale też pretendentów do tronu. O Mołdawii, która w XVI wieku była jak szachownica, na której grały większe mocarstwa. I o Rzeczypospolitej, która musiała patrzeć na kozaków z mieszaniną dumy, lęku i irytacji. Bo kozacy byli potrzebni. Bronili pogranicza, walczyli z Tatarami, uderzali na wrogów chrześcijańskiego świata, ale byli też nieprzewidywalni. Dziś mogli służyć, jutro mogli przekroczyć granicę i rozpętać kryzys międzynarodowy. Iwan Podkowa był właśnie takim kryzysem ubranym w ludzką postać. Jedynym człowiekiem, który zmusił króla gospodara i sułtana do reakcji. To nie była długa historia, ale była jak błysk szabli w ciemności. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.